Idziemy z młodymi na górę zobaczyć, czy będzie widać góry. Widzę? Co tam jest? Motor? Idziemy na górę? Idziemy na górę? Zobaczyć? Tak? Chodźcie. Zobaczymy, czy widać górę. Do tego miejsca nie da się dojechać kierując się na przykład mapami Google'a czy jakimiś innymi mapami, czasem nawet papierowymi. Tych dróg jeszcze nie ma na mapach. Generalnie, tak jak mówiłem, tutaj ludzie jeszcze turystów nie widzieli, także są bardzo zaciekawieni. Chociaż oczywiście telefony mają, iPhony i przylecieli dzisiaj rano do nas, żeby zrobić sobie z nami zdjęcia. Oni robili nam zdjęcia, my im. Wszyscy byliśmy zadowoleni. Teraz idziemy na górę zobaczyć, czy będzie widać coś dzisiaj. Młodzi uciekli, może im tu nie wolno wchodzić czy coś. No niestety widoczność jest słabiutka. Nie poszczęściło się nam póki co. Tam w dole płynie rzeka, a raczej obecnie strumyczek. Bardzo wysuszone jest wszystko. Widać, jak tarasy wysuszają się od góry i spełniają swoje zadanie. Woda powoli spływa po tarasach stopniami, przez co nie jest tak, że wszystko spływa od razu, tylko jest to bardzo wydajny sposób nawadniania tutaj terenów. I widok takich palenisk też jest popularny. Potem się to wszystko utrzymuje w powietrzu. Nasz gospodarz mówił, że nie widział od miesiąca szczytów gór takich odległych. Jak tutaj chcieliśmy na przykład zobaczyć Annapurnę, to nie udało mu się to od ponad miesiąca, bo jest cały czas takie zanieczyszczenie. Nie ma deszczu w ogóle, jest susza. Takie flagi buddyjskie mają za zadanie przynosić wszystko co dobre. Zdrowie, szczęście, powodzenie w różnych aspektach życiowych. Pałka chyba do bicia. Przed chwilą jeden młody drugiemu w plecy przyfanzolił z takiej i zostawił ją tutaj. Zostawił też ciuchy i chyba poszedł odprowadzić brata do szkoły. Szkoła znajduje się na tamtej górze i bardzo fajnie nad ranem ją widać. Jest taki snop światła, dzisiaj był, oświecał tylko szczyt tej góry. Pokażę wam na zdjęciu. I teraz popatrzcie tam, stamtąd na przykład, jak dzieciak chce iść do szkoły, musi przejść tam, tam wszędzie doliną, tu tą drogą, tu, tam jakimiś zawijasami, tam się wspinać, tam i dopiero na tamtym szczycie jest szkoła. I taka podróż do szkoły, no to
potrafi zająć 2-3 godziny, może więcej nawet. Także jak ktoś mi powie, że miał do szkoły pod górkę, to niech zobaczy, jak tutaj mają pod górkę. Słońce delikatnie zachodzi, robi się fajnie rzeźko. Trochę chłodniej, mimo że jest 27 stopni. Teraz fajny wiaterek wieje. Są takie chmury, że może coś popada. Może się trochę przejrzystość poprawi. Wyschły buty? No dużo bardziej niż były poprzednio. Zaraz i tak będą mokre, wiesz o tym. To byś tak wydaje. Moje już prawie są. Ja ci gratuluję. Dzięki. Młody złapał kota. Chcę, żeby mu foto zrobić. Jedziemy. Tam na tych tarasach na górze spaliśmy. Tutaj generalnie droga jest bardzo lajtowa, jeśli jest sucho. Natomiast za miesiąc, jak zaczną się opady deszczów, to tu jest praktycznie niemożliwa jazda. Znaczy może nie niemożliwa, ale wiele razy trudniejsza. Piesek terytorialny wyskoczył, pilnuje swojego terenu. A tutaj na dole takie namioty mają, chyba pasterze. Całą noc siedzieli wczoraj tutaj przy ognisku, dzisiaj rano też siedzieli przy ognisku. Pan się tam myje, traktor jedzie z dołu. Ciężko się oddycha przez kominiarkę, ale nie ma wyjścia, no. Trzeba płuca oszczędzać. Cieszę się, że wziąłem ten kask, który mam na sobie, bo jest on dość szczelny. Z dołu ma jeszcze taki skórzany trójkącik pod brudką, taki podbródek. I on bardzo dobrze uszczelnia cały kask. Bo zastanawiałem się, czy nie wziąć sobie takiego lżejszego kasku. Ale dobrze zrobiłem, że wziąłem ten. Wczoraj spawaliśmy motocykl Pawła, a dzisiaj musimy znowu jechać na spawanie. Tym razem nie z motocyklem Pawła, ani też nie z moim, tylko z naszym gospodarzem, ponieważ też mu szczeliło w tym samym miejscu przy podnóżku rama. Także no takie są te royale tutaj. Łamią się, są spawane, łamią się, są spawane. No i w końcu, jak już tego spawu jest tyle, że się tego prawie nie da złamać, no to wtedy są, powiedzmy, do dłuższego użytku. Cześć mały. Tutaj jest to koryto rzeki, praktycznie wysuszone. Będziemy przejeżdżać mostem czy pod mostem? Mostem. Nie, pod mostem. Szkoda. Szkoda, bo fajne zdjęcie by było. Jak fajnie się na butach zrobiło chłodno. To jest fajne w butach nieprzemakalnych, że
w momencie wejścia do rzeki. Buty się fajne, takie chłodne robią. Bardzo przyjemnie. A jednak wciąż w środku suche. Podczas jazdy takiej jak tutaj jesteśmy na dużej ekspozycji, może tutaj nie jest aż tak duża, ale przy takich stromych górach, jak jest ruch, to pomimo na przykład, że jest ruch lewostronny, gdyby zakręt szedł w prawo, warto się trzymać wewnętrznej części jezdni, nawet jeśli się wtedy jedzie po prawej stronie, ponieważ jakieś duże traki jak pojadą, to mogą nas zepchać, po prostu nie starczy miejsca i można spaść. Tutaj na szczęście nie ma jeszcze takich dróg, żeby było jakoś bardzo stromo i bardzo wąska jezdnia. No i tutaj też ruchu nie ma, bo jesteśmy naprawdę w takim terenie, że tu pojazdy to rzadko się widuje. Jedyne co to jakieś traktory rolnicze, czy takie w sumie do wszystkiego tutaj. Chyba mi motocykl zgasł. Proszę, odpalony. Z górki. Jeździmy tutaj po takich terenach, których nie ma za bardzo na mapach. No, na Google mapach na przykład nie ma w ogóle tych dróg. Tutaj często też te drogi powstają, potem wiadomo, jakieś trzęsienie ziemi, ulewy coś rozwali, są zmieniane te drogi i tak dalej. Nasz przyjaciel nas tutaj prowadzi przez te tereny, ale on tutaj też nie był nigdy tak naprawdę. I to co jest fajne, zobaczcie, tak jak teraz się właśnie pytał kogoś, w którą stronę do jakiejś tam wioski. No i on chyba tak po nazwach zna te kierunki, gdzie się mamy kierować. No i tak jedziemy trochę na czuja, bo tu wiecie, ani znaków jakichś drogowych, że do jakiegoś miasta ileś, ani mapy, ani GPS-a, nic takiego nie używamy. Więc no, kierujemy się bardziej pewnie zegarem słonecznym, kompasem słonecznym i kompasem tym, który mamy na motocyklu tutaj. No i takim rozeznaniem, jakie pasmo to jest, którędy przejechać. Mniej więcej. Jakieś punkty odniesienia to pewnie szczyty są. Chociaż dla niewprawionego oka wszystkie te góry mogą wyglądać niemalże identycznie. A tą trasę, którą robimy, nazwiemy Off the Map Expedition. Tak wczoraj przy kolacji zarządziliśmy, że to są tereny jeszcze poza mapą. Tak się będzie nazywać ta trasa. A też musimy znaleźć jakiegoś spawacza, żeby pospawać tą ramę, żeby mu całkiem podnóżek nie odpadł. Wtedy się będzie ciężko jechać. Patrzcie, jak obserwuję bacznie. Tam na kamerce tego nie będzie widać, ale tam po prawej za tym syfem powietrznym widać szczyty właśnie Annapurny, więc one też są jakby takim znakiem drogowym, w którym kierunku się należy kierować. My jesteśmy teraz trochę na południe,
od Annapurny. A już bardziej na południowy zachód, bym powiedział. Więc patrząc na taki szczyt śniegowy tam w oddali, znając mniej więcej jak wygląda mapa Nepalu, dałoby się tutaj prędzej czy później jakoś nawigować. Natomiast no, gdybym tu przyjechał pewnie sam i chciał pokonać tą trasę, którą pokonuję, to potrzebowałbym na nią 3 razy więcej czasu. A niestety tego czasu na podróże takiego nie mam. Może kiedyś jak siądzie YouTube, to takie ekspedycje solo też bym chciał kiedyś zrobić. To by było wyzwanie duże, żeby przeżyć. A tu patrzcie, chłopaki grają w taką grę. Już to widziałem któryś raz. Rzucają takimi dyskami, takimi monetami. Białe i czarne są. No i nimi się tak pstryka się palcem. To jest chyba ta gra, z tego co teraz z bliska zauważyłem. Pstryka się palcem w taką swoją jedną monetę, którą odbija się kolejne monety i trzeba wbić wszystkie do jakichś takich łóz chyba. Taki trochę bilardo, ping-pongo. No żetony są, no to taki poker na żetony, nie wiem jak to nazwać. Ciekawa gra, chciałbym w to zagrać, może się uda. No a tutaj wracając nie ma miejsca, żebyśmy przejechali obok traktora, więc chłopaki muszą załadować, usunąć się z trasy i nas puścić. Właśnie chyba ruszają. Jednym kołem to tak był już tam w dziurze. Wjechaliśmy teraz na główną drogę, tak zwany lifeline, droga życia, główna droga wyasfaltowana. Jest tutaj bardzo fajnie, ponieważ wszystko jest blisko i nie czuć tak bardzo tego zanieczyszczenia, które jest w powietrzu. Wszystko jest takie fajne, wyraziste. Pół godziny będziemy czekać tutaj na naszego jeepa. No i mamy chwilę, żeby odpocząć. Tutaj poszła rama. Będziemy to za chwilę spawać i przy okazji napełnimy baki paliwem, bo już jedziemy od wczoraj praktycznie na oparach. Już raz tam było spawane, teraz będzie drugi raz spawane i będzie się długo trzymać. U mnie też quick fix poszedł. Podkładki podłożone. Teraz będzie się trzymać, dopóki nie złamie się dalej. Potem się da większą podkładkę jeszcze. Dzień nie byłby dniem dla mnie, gdybym oczywiście nie zachwalił biegi. Teraz dopiero doceniłem i zrozumiałem, dlaczego wszyscy producenci chwalą się, czy nie wszyscy, ale ci, którzy mają waterproof i dustproof. Tak się zastanawiałem kiedyś. Waterproof to rozumiem, ale dustproof no to chyba nie jest jakiś wielki deal. Ale tu jest tego dustu tyle, że po prostu wszędzie on wchodzi
Oprócz oczywiście toreb. I to jest, zachwalam w tym momencie plecak i torbę, gdzie mam całą elektronikę, która dobrze się trzyma, dopóki jej nie wyjmę, bo potem wszystko jest zakurzone, ale w środku jest czyściutko, dlatego sprzęt jest bezpieczny. Szwagier, Szwagier pewnie chce ja też mam dustproof, waterproof, Enduristan, splashproof, Enduristan. everyproof, a ty mi tu opowiadasz, wiesz co? No i Wiesz co? no i powiedz mi jak Jak się co? zachowują te zamki tutaj, czy one są Które zamki? no na tym twoim plecaku na przykład. Tak, zamki na Tutaj, Wawelu, proszę. to już tutaj są od dawna. Jak one się zachowują? Przede wszystkim zamek jest wodoodporny, natomiast tutaj producent dodaje tak zwany lubrykant do tego zamka, To jest to, czego nie lubię. żeby wrzucić tutaj od czasu do czasu jakieś smarowidło, bo wiadomo, kto smaruje, ten jedzie, nie? Najgorsze jest to, Żeby plecak trzeba było smarować. słuchajcie, no, ale raz na jakiś Słabizna. czas trzeba to przesmarować. Chodź tak. Czy to jest uciążliwe? Być może jest to uciążliwe. Lepsze jest to niż zawijaki, słuchajcie. Zawijaj tylko. Zawijaki są najlepsze. Ale mogę wam powiedzieć Nie jedną psują rzecz, się. że niezależnie od tego, która firma jest lepsza, która jest gorsza, która jest lepsza, ja teraz nie wchodzę w to. Jest jedna ważna rzecz. Jak tutaj wlejesz wodę, jak tutaj nie dopniesz sobie zamka, to dosłownie może to działać jak pukłak. Jak nie masz wody w domu i jedziesz do rzeki, wlewasz sobie wszystko do tego plecaka, zapinasz go i jedziesz. Po prostu Nie pijcie wody z plecaka. dokładnie, nie pijcie nigdy wody z plecaka, Ale mogę da wam się. powiedzieć, że waterproof tutaj działa na 100%, nawet na 150%. To co trzeba powiedzieć, to bardzo fajne tu są te rozwiązania różnych pasków, jest masa kieszeni w tym Enduristanie. Bardzo mi się podoba ten plecak. I widzisz, jeżeli, Tylko zamki, to jeżeli jest taki coś, czego plecak nie mogę. kupisz, to możesz złożyć wniosek formalny o taką patkę z na przykład Można co się chce sobie co wydrukować. się chce. Oficjalnie w Enduristanie. Tak. Chyba Lone Rider też coś takiego robił. Pamiętaj, że od Chicago po Pakistan plecak tylko Enduristan. Ogień! Miasto Burki i coś tam. Tutaj zjeżdżamy zaspawać ramę motocykla. Posiedzimy chwilę na kawie i jedziemy potem jeszcze tankować. Linie chyba z prądem się zerwały, leżą tam. Się coś pali. Co chwilę wszędzie się coś pali, jakieś śmieci. Wjeżdżamy do miasta. Pięknie, kolorowo tu jest. Ok. Jesteśmy tutaj w największym mieście w okolicy. Stąd prowadzi główna droga do Pukary i gdzieś tam jeszcze. Będziemy się chwilę przejść, zobaczyć jak to tu wygląda. Jest bardzo kolorowo, bardzo nawalone wszystkich logotypów, napisów. Wszyscy ubrani na kolorowo, nie tak jak u nas w Polsce, na szaro i czarno. Więc jest tu tak przyjemnie, wesoło. Zobaczymy, co tu ciekawego jest. Nasz mechanik wziął motocykl i idzie go właśnie gdzieś tam zaspawać. Znaczy idzie do jakiegoś warsztatu, żeby ktoś go nas zaspawał. Więc mamy jakieś pół godziny. To jest szybki fix. Mieliśmy propozycję, żeby wejść do knajpy na kawkę. Ale moim zdaniem lepiej jest się tutaj poprzechadzać trochę po ulicach, zobaczyć jak to tu wygląda, niż siedzieć w kawiarni i pić
kawę. A za kawą też nie przepadam jakoś specjalnie. W sensie lubię kawę, ale nie piję jej dużo ani często. Tylko w jakichś tam krytycznych momentach. Nie chcę się też przyzwyczaić, uzależnić do kawy. Co my tu mamy? O, tu jakiś mechanik jest. Ale tu nie nasz naprawiają. Widzicie, jak chłopaki kręcą motory. Tutaj kury karmione, później będą na mięsko zrobione. Na każdym samochodzie logotypy typu Adidas z logiem takim fajnie flipniętym z prawej strony. No i nikt się nie przejmuje, żeby tam rozciągać logotypy i robić z nimi różne cuda. Ma być kolorowo, mają być napisy. To jest ważne. To są wozy potężne. Tutaj przechodziliśmy teraz koło banku, od razu pan z ochrony wyszedł groźnym spojrzeniem na nas, żebyśmy nie nagrywali istotnych elementów. Patrzcie, jakie fajne tutaj szyldy zdobione. Patrzcie, jak ładnie chorągiewki modlitewne. Tutaj za mną teraz będę przechodził koło komisariatu, a na górze już kończy się ta strefa marketowa. Tu już coraz mniej sklepików. Zobaczmy, co tutaj jest. Very nice, coś tam wołają. A tutaj jest chyba jakiś dworzec autobusowy albo jakiś przystanek. To jest chyba dworzec autobusowy tutejszy z tego miasta. Ktoś tam, gościu coś woła, żeby od niego kupić, ale idziemy dalej, idziemy zobaczyć, co tu jeszcze jest wyżej. Oto! Tu pan będzie zanosił teraz. Okej. Pan chce chyba pokazać, jak to noszą. Albo chce mi dać, żebym spróbował. Patrzcie, jeden worek, drugi worek. Każdy ile? 30 kg? 100 kg. Ło, 120. Pan idzie na rekord chyba. Ło! Proszę, jaka siłownia. Nie wiem, co to za... A, to jubiler takie fajne ma tutaj czerwone drzwi. Powiem wam, strasznie niewygodnie się zwiedza takie miejsca z tymi wszystkimi rzeczami, które muszę ze sobą nosić, typu plecak. Mam jeszcze obiektyw, który waży kilogram, mam go właśnie w nerce przypięty, żeby móc do niego szybko sięgnąć w razie czego. Ale no, plecak wypchany. 30 stopni, ubrania całe motocyklowe, więc nie spodziewajcie się, że będę błyszczał tu teraz jakimiś fajnymi newsami, bo ledwo mi mózgu starcza, żeby oddychać. Plus gdzieś za
Gdzieś już jestem daleko, nie wiem gdzie, ale dalej tu są jakieś takie marketingowe, targowe tematy. Tutaj fajnie szyją. Bardzo ładne rzeczy. Tutaj można jakieś już gotowe kupić. Piękne, wszystko kolorowe. Wszystko kolorowe, ładne. Tutaj w tym mieście pewnie też nieczęsto widują turystów, więc wszyscy na mnie tak dziwnie patrzą. Jest to dla mnie coś nowego. Jesteśmy na kawce teraz, w fajnej knajpce. Motocykl został pospawany. Okazało się, że w 2 miejscach był uszkodzony, ale pół godzinki naprawione. Teraz trzeba czekać kolejne pół godzinki. Tak, kolejne pół godzinki. A na co teraz czekamy? Teraz czekamy na objawienie czekamy. Na objawienie. Tak. No i pijemy kawkę i zauważyłem, że straciłem rachubę czasu. Nie no, przede wszystkim to... I statyw. I oba. Gdzieś się zapodział po drodze, to raz, a 2 przed chwilą próbowałem wyciągnąć portfel i też go nie było w kieszeni. Ale Były małe dramaty. były małe dramaty, był chwilę stresik, bo łaziliśmy tu przez całe miasto i takich 2 małych smyków cały czas za nami chodziło. Za mną się trzymali tak na godzinie 6 cały czas, że ich w ogóle nie widziałem. Ale spoko chłopaczki, niepotrzebnie ich gdzieś tam w myślach oskarżyłem, bo okazało się, że plecak schowałem do plecak schowałem do plecaka. Portfel schowałem do plecaka po to właśnie, żeby go też nie mieć w kieszeni. Także mini dramacik, ale już jest spoko. Teraz chillujemy chwilę, musimy odpocząć. Jest strasznie ciepło dzisiaj. Smacznej kawusi. Smaczny kołyś. Panowie coś ładują na traka. Jedziemy teraz tankować. Bardzo fajne miasteczko, przyjazne. Ludzie zainteresowani nami, a my nimi. Chyba się oduczę używać kierunkowskazu. Albo już nawet się oduczyłem. Proszę, jaka stacja benzynowa. Kierunkowskaz dźwiękowy tutaj jest w tym Royalu. Ja już jestem gotowy. Mam dla Ciebie taką prośbę. Nagraj im tutaj na tej stacji BHP, że jest zakaz używania komórek i zakaz używania palenia. Proszę, jakie pięknie nasmarowane. I ja Wam mówię, ilu fagasów na polskich stacjach wysiada z tych swoich pięknych Mercedesów i co? Memory 5. Mikroiskra i Was kurwa nie ma. Pozdrawiam. Proszę, jak się leje. Jetzt machen wir den Atem rein. Do pełna. Jeszcze do butelki pójdzie. Po Coca-Coli. Cyk. Panowie z kanistrami przychodzą.
Jedziemy się usunąć, żeby tu nie przeszkadzać. A przy okazji zobaczymy, jak tutaj naprawiają jeepka. Autobusy stoją też w kolejce do naprawy. Kierujemy się teraz za naszym mechanikiem. Jako pasażera wziął... Chociaż w sumie nie wiem, kto tam teraz siedzi. Pojedziemy teraz trochę chyba lepszymi drogami. Chłopaki się zmienili pewnie, bo już się nie da w jeepie wysiedzieć. A tu jaki mały brzdąc siedział. Policja. Gwizdże, ale nie wiadomo na co. I wyjeżdżamy z miasta. Zatrzymaliśmy się tu na lunch. Jak myślisz, Paweł, co dzisiaj będzie na lunch? Dalbat. Dalbat? Też tak obstawiam. Chłopaki wydobywają jakieś cenne kamienie. Jeep będzie parkował chyba w korycie rzeki. Nasza załoga przygotowuje lunch. Mamy tutaj dostęp do bardzo fajnej rzeki. Czyste źródło. Takie jedzenie mamy. Wcinamy. Schudniesz? Ja chyba przytyję. 3 dania dziennie, codziennie. A bo tak nigdy nie jesz? Ja jem 4. Ja śniadań w ogóle nie jem. Lunch i ewentualnie kolacja jakaś lekka.